Niedziela, 8:47. Leje już prawie dobę. Także nie ma co pokazywać za bardzo nieba. My sobie chodzimy po ogrodzie. Laska grasuje w deszczu. I tak chyba będzie wyglądał nasz dzisiejszy dzień. Zapraszam. O 18:30 cały czas pada. Także nie ma za bardzo co robić. Ale opowiem wam historię. Magdalena pisze do mnie. Coś tam robiłem na komputerze, ona była gdzieś indziej, coś tam klikała na telefonie. Zamawiam książki, czy chcesz jakąś? Ja mówię, pewnie. No bo wiadomo, mania kupowania książek, a później ich nie czytania jest u mnie mocna, jak u wielu zresztą osób. Więc dobra, fajnie, to daj mi znać, zaraz zamówię. Myślę, ale jaką książkę ja w ogóle chcę? No to chodzę sobie na tam jakiś serwis, bo lubimy czytać.pl, czy jakoś tak. W sumie jakiś tam z tych serwisów, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale chyba jakoś tak. I tam jest taki plebiscyt książka roku, tam ludzie głosują i tam można sobie rozeznać, jakie książki w zeszłym roku były. Wchodzę w kategorię tam chyba science fiction, czy jakoś tak. I tam pierwsza książka na górze Remigiusz Mróz, Rize, jakoś tak, taka twierdza olbrzym, chyba po polsku się nazywa, czy jakoś tak. Daję linka. Później sobie myślę, kurczę, ale po co mi kolejna książka? Przecież takiej nie przeczytam, nie zdołam, nie będę miał kiedy, nie wiem jak. Czy ja w ogóle czytam książki? No już miałem i tam się odezwać, żeby jednak nie zamawiałem tej książki, a Magda już mówi, że już zamówiła dawno i już zapłacone wszystko. Stwierdziłem, a dobra, trudno, przeżyję. Najwyżej się będzie kurzyć. Książka przyszła, stwierdziłem, a może spróbuję ją poczytać. Zjęło mi chyba ze 3 dni, żeby wystartować. No i wystartowałem, tam wieczorem sobie wziąłem do łóżka. Czytam, chyba czytałem godzinę. No jakoś tak dziwnie, niby spoko, interesująca, niby nie. Skacze autor z perspektywy różnych postaci, narratorów. Nie wiem. Tak w ogóle o tym autorze Remigiusz Mróz ja nic nie wiem, oprócz tego, że wydaje mnóstwo książek. Ktoś kiedyś z niego śmiał, że ktoś wydaje książkę raz na pół roku, to te książki nie mogą być zbyt dobrej jakości. Ale chyba ludziom się podobają, jakieś seriale chyba nawet powstały na jej podstawę, więc jest jakaś ilość tych książek i być może jakaś jakość, ale mówię, w ciemno nie znam, więc w ciemno kupiłem i zacząłem czytać. No więc miałem tam gdzieś godzinę tej książki i tak sobie myślę, no dobra, spróbuję pójść dalej, zróbmy eksperyment. Czy ja w ogóle jeszcze potrafię czytać książki? Bo ostatnio dawno książki nie czytałem. Nagrałem kiedyś daily vloga, że czas powrócić do uczenia się z książek, a później przestałem się uczyć z książek, jak nagrałem tego daily vloga, więc później nagrałem daily vloga, w którym planuję sobie kupić książkę do Godota. Jeszcze nie kupiłem, ale zobaczymy, czy coś z tego wyniknie. W każdym razie, chodziło o książkę fabularną, beletrystykę, science fiction. No i dzisiaj taki deszcz, wstałem jakoś wcześnie rano, nie bądź z roboty, stwierdziłem, dobra, to próbuję czytać. No i faktycznie zassało. Zacząłem czytać i przeczytałem, skończyłem ją przed chwilą i jest całkiem spoko. Mam natomiast takie jedno przemyślenie, bo jak zacząłem sobie rozmyślać o tworzeniu swojej własnej gry, no to też tam jakiś, wiadomo, storytelling tam gdzieś się pojawiał, bo nie chcę stworzyć gry czysto zręcznościowej. W sumie zdecydowanie nie chcę stworzyć gry zręcznościowej, tylko właśnie odwrotnie, chcę stworzyć taką grę, w której zręczność nie ma żadnego znaczenia, a kluczowa będzie fabuła, jeżeli będzie zainteresowany nią w ogóle. A żeby stworzyć dobrą fabułę, wypadałoby stworzyć dobre historie, dobre postacie. No i tutaj, jak czytałem tego Remigiusz Mróz, w sumie nie wiem, Mróz, Rieze, to tam historia była prosta jak do WhatsAppa. Mam wrażenie, że pierwsze lepsze science fiction, jakie czytałem, oglądałem kiedykolwiek, miało więcej wątków, było bardziej rozbudowane. To natomiast historia była mega płytka, natomiast coś w jego stylu pisania jest, że jest wciągająca. Nie wiem, czy to skakanie z perspektywy osoby, która była narratorem, czy szybkość akcji, nie było żadnych takich mielic, ani żadnych jakichś takich przedłużeń. Coś tutaj jest na rzeczy, że książka jest prosta, ale wciągająca, płytka, ale wciągająca, także ja byłem zaskoczony tym. A w ogóle odkryłem, że całkiem przyjemne jest czytanie książki, która nie ma żadnych złotych myśli, nie jest żadnym poradnikiem do czegokolwiek, nie jest żadną instrukcją, nie jest żadnym podręcznikiem, nie jest żadną dokumentacją, po prostu taką czystą przyjemnością. Zapomniałem, jak to było w dawnych czasach czytać właśnie książki dla przyjemności. Era Netflixa i audiobooków trochę to
namieszała. No ale właśnie wracając, mnie urzekła to, że tam są proste postacie, proste dialogi, proste historie, natomiast można tam wtłoczyć coś, co jest wciągające. Czyli właśnie jakieś tło tych postaci, które nam się powoli odkrywa. Jakieś ich motywacje, jakieś różnice między nimi, jakieś tam światopoglądy. I to wcale nie musi być jakaś ogromna, fundamentalna rzecz, która definiuje tą postać i jest pierwsze 4 rozdziały są poświęcone tej postaci. Tylko to wszystko może się dziać dynamicznie, na bieżąco, z kawałku po strzępie informacji można sobie zbudować taką wizję. No, to jest takie trochę zaprzeczenie takich wielkich ksiąg, jakichś takich, nie wiem, co teraz mi przychodzi do głowy. Przychodzi mi do głowy teraz na przykład Władca Pierścieni, gdzie historia, można byłoby faktycznie zmieścić ją w tomiku wielkości Hobbita, gdyby tylko pominięto world building, gdyby tylko pominięto politykę, gdyby tylko pominięto te rzeczy, które nie dotyczyły bezpośrednio perspektywy głównego bohatera. Tak jakby. No, ale to są dwa jakby zupełnie różne rodzaje stylów, różne rodzaje pisania, różne style pisania, gdzie jest się skoncentrowanym tylko na wycinku świata, a gdzie jest się skoncentrowanym na całym świecie, gdzie bohater jest tylko wycinkiem. No. Także jestem zadowolony. Dobrze spędzona niedziela nad książką. No, a podsumowując, książka spoko. Jak mówiłem, no, czytałem lepsze science fiction. Ciekawsze tutaj ten pomysł był taki bardzo prosty, bardzo płytki. Autor tam zarzeka się, że zaczął gdzieś tam w 2014 dłubać nad tym pomysłem. Jak dla mnie to się przewinęło kilka już takich seriali, no generalnie, no, zresztą nie będę tutaj rozwijał dalej wątku. Generalnie w science fiction ten pomysł jest trochę oklepany w każdej strony. Natomiast właśnie fajnie pisze, lekkie ma to pióro, więc w sumie mogę nawet polecić. Nie ma tu jakiegoś takiego wielkiego problemu z tym. Jakby ktoś był zainteresowany właśnie takim prostą lekturą. Tak jak mówię, zeszła mi godzina wcześniej, więc jakby ktoś zaczął rano, nie miał żadnych przerywników, to by spokojnie w jeden dzień się uwinął. Myślę. Dobra, to na dzisiaj byłoby na tyle. Ja tu w ogóle trzymam parasolkę w lewej ręce, gdzie mam opaskę z krokomierza, więc pewnie mi nawet kroków nie zlicza. Więc będę się bugnąć te wszystkie kroki, które teraz nagrywając ominąłem. Ale w sumie nic straconego dla zdrowia warto robić. No, w każdym razie dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam Cię na jakieś kolejne, drogi widz, droga widzko. Także dzięki, hej.